Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik, dziś troszeczkę inny filmik będzie, a mianowicie chciałem Wam coś pokazać, co się tak przed nami ogólnie bardzo fajnie ukrywa. I jest to robione tak celowo po to, żebyśmy po prostu tego nie widzieli, żeby nam się tak w oczy nie rzucało. Jak to się mówi, czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Może tutaj bardziej to w tą stronę jest po to robione. Także dzisiaj Wam przedstawię serię takich fajnych zdjęć, które może po prostu Wam też i troszeczkę oczy otworzą na to, co się po prostu wokół dzieje. Z drugiej strony ludzie mi często mówią: ach, to nieprawda, to wszystko jest dobre, to wszystko jest idealne, to wszystko super działa, po to nic nikomu nie szkodzi. Jednak, moi drodzy, badania mówią coś innego, które tutaj naprawdę były dobrze robione, przeróżne, o których Wam już mówiłem też w tym ostatnim filmie, co mi zdjęli. Tak patrzę, ile czasu on jeszcze będzie wisieć, zanim znowu go zdejmą, bo wtedy było po jakimś czasie go po prostu zdjęli, chwilę se powisiał i później go zdjęli. Także no cóż, po prostu badania są, jakie są robione i pokazują druzgocząco, że to po prostu niestety, ale nam szkodzi i nic dobrego z tego nie wynika dla naszego zdrowia. Także zerknijcie sobie teraz tutaj na te zdjęcia, a za chwilkę widzimy się z powrotem. Ogólnie bardzo popularne są właśnie takie sztuczne drzewa, które tutaj widzimy. Tutaj Wam strzałkami wszystko zaznaczałem, żebyście dobrze widzieli, że to nie są po prostu zwykłe drzewa. Po prostu one są sztucznie zrobione i są właśnie tak robione, żeby wyglądały jak drzewa, ale tak naprawdę w środku mamy tutaj różne nadajniki. I to chyba jest jeden z takich najbardziej popularnych przykładów, ponieważ tych jest naprawdę bardzo dużo. One są wszędzie stawiane wokół, w miejscach, gdzie by nawet człowiekowi nie przyszło do głowy, że coś takiego tam może stać, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby się za bardzo w oczy to nie rzucało. Jest to dość perfidnie zrobione. Ostatnio ktoś mi pisał, jak mówiłem, że na kościołach też są takie nadajniki GSM, że u nas w Polsce tego nie ma. Moi drodzy, to Wam coś teraz pokażę tutaj w Polsce, czy one są, czy ich nie ma, bo tutaj już jeden znaleźliśmy, a to nie jest tylko i wyłącznie ten jedyny, jest ich więcej. Sami sobie teraz zobaczcie. To akurat jest tutaj w Rzeszowie i jest obstrojony całkowicie. Zaraz za tą choinką zobaczycie lepiej. Jeszcze przybliżę Wam, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Proszę bardzo. Dookoła cały obstrojony antenami. I to nie jest tylko ten jeden, ponieważ jeszcze jeden był w okolicach Stobiernej, też taki widzieliśmy, też obstrojony, ale to tylko tak, co nam w oko wpadło, a ile ich tak naprawdę jest, to nie wiemy. Także nawet idąc tutaj się pomodlić, to i tak złapiemy promieniowanie. Również jeżeli jesteśmy przy kościołach, to w takich wieżyczkach, tu w środku widzicie, też są po prostu nadajniki. Ukrywa się je tutaj również w tych kopułach. Mają kolory cegieł, żeby ich nie było widać. Tutaj też wszędzie pozaznaczane ze wszystkich stron. W krzyżach też już są takie nadajniki. O, tutaj mamy po prostu wszystko widoczne. W tych wieżyczkach tutaj też są po prostu ładnie wtopione do środka, żeby ich nie było widać. Niekiedy i odstają, tak jak tu, o, na przykład na tym czubku też są widoczne. Tutaj również ładnie ukryty w środku. Tu nawet takiej zabytkowej kaplicy się oberwało. Tutaj też je mamy ze wszystkich stron. Tu w środku też przy tych oknach, żeby nie było widać, są montowane. Także no, i są kreatywni, po prostu są mi też kaktusy, o, jak tutaj widzicie, też jako nadajniki. Palmy również są, także no, palma też potrafi nadawać. Także no, jak widzicie, pomysłów nie brakuje na po prostu robienie takich dziwnych rzeczy. Ale żeby tego było mało, to jeszcze są i też w kominach, o. Tutaj ładnie, żeby wyglądało jak komin w kolorze. Tutaj w kominie też ładnie po prostu. Tu od góry taki komin widać, jak to w środku jest. Tutaj też stawiają kopułkę na właśnie nadajnik. Tu to samo. Też żeby po prostu nie było widoczne. No i tu macie przed i po. Jak to wygląda. Tutaj nawet 3. O, stawiali. Raz, dwa, 3. Tu do środka można zajrzeć. O.
No i tak to po prostu wygląda. Jest to ładnie, pięknie ukrywane. O, tu taki kominek ładny. Tu z bliska widać po prostu nadajniki. No i ostatnio też mamy akcję wymiany wszędzie lamp. Dobrych lamp na ulicach. A dlaczego są wymieniane? No bo po prostu mają takie antenki u góry. Jak się dobrze przyjrzycie, to je widać też i tutaj u nas. U nas są bardziej takie po prostu półokrągłe u góry. A czemu? No właśnie tam są nadajniki, które po prostu cały czas nadają. Tak, moi drodzy, jak widzieliście, po prostu mają to perfekcyjnie opanowane po to, żeby to tak ładnie zrobić, żeby po prostu tego nie było widać. Mógłby ktoś pewnie powiedzieć, a to pewnie dla dekoracji, żeby to po prostu nie szpeciło całą tam wokół wszystko, ale jak popatrzymy, to niektóre z tych takich przyodzianek, takich ubranek tego wszystkiego, to naprawdę nie mają sensu nawet po dekorację, bo niektóre rzeczy w ogóle nawet nie pasują w cały scenariusz, który jest tam wokół, a po prostu i tak są zrobione, no żeby to tak, nie było tego aż tak strasznie widać. Z drugiej strony bardzo nie podobają mi się czasem miejsca, w których to jest umieszczane, ponieważ bardzo często widzę je przy szkołach, gdzie dzieci muszą się uczyć, mają mieć koncentrację i tak dalej, a przy szkołach czasem widzę po prostu pang. Oczywiście są i miejsca, gdzie jest centralnie na szkole nawet jeszcze zabudowane, także to jeszcze swoją drogą. I jak te dzieci później mają się uczyć? Przecież to zaburza koncentrację i tak dalej, i tak dalej. I później takie dzieci nie mogą się skupiać za bardzo na tym wszystkim. Że już nie wspomnę o tym, że każde dziecko dzisiaj ma przecież swojego telefonika przy sobie w szkole cały czas włączony i śmiga non-stop. To też wcale nie jest takie dobre, niestety. Chociaż są już pierwsze szkoły, gdzie już słyszałem, że zaczynają zabraniać teraz jakoś uczniom tego, ponieważ stwierdzili, że uczniowie nie mogą się koncentrować. I zaczynają zabraniać dzieciom właśnie noszenia tego. To już w paru krajach słyszałem, że już to zaczynają wprowadzać. Także jest jakiś pozytywny krok na to wszystko. Zanim u nas to dojdzie, to pewnie jeszcze troszeczkę potrwa, bo my tak zawsze powtarzamy te błędy innych, które już gdzieś tam były. W innych państwach było widać, że to nie zadziałało. Inne państwa się z tego wycofują, a my to dopiero wprowadzamy przeważnie u nas. Jeszcze musimy się sparzyć, gdzie powinniśmy chyba lekcje brać już z tych państw, gdzie to nie zadziałało. Są przeróżne rzeczy, ale już mniejsza z tym. Także ja to po prostu tak mniej więcej obserwuję. Kolejny taki bardzo niefajny punkt, który też często obserwuję, to są szpitale. Po co w szpitalach wielkie anteny? Na szpitalach są położone. Przecież tam są ludzie, którzy potrzebują dojść do zdrowia. Po przeróżnych zabiegach czy chorobach i tak dalej. Wiadomo, że organizm musi się zregenerować i wszystko potrzebuje do tego każdej energii. A tutaj pojawia się wielki problem, ponieważ przez te fale, które tam non-stop są wysyłane, to taki organizm ma bardzo mocno utrudnione to, żeby się móc zregenerować. A tutaj bardzo często widzimy przy szpitalach, czy nawet i na szpitalach, są po prostu olbrzymie anteny postawione, które tam non-stop naparzają. Mało tego, to już do tego dąży się, żeby każdy pacjent miał w swoim pokoju Wi-Fi w szpitalu. Także on już ledwie zipie, już ledwie daje radę, ale żeby jeszcze sobie mógł po telefonie poklikać. Moi drodzy, albo zdrowie, albo niezdrowie. Już nie wspomnę o posiłkach, które są tam serwowane, bo to jest całkiem inna bajka, które też całkowicie nie są optymalne dla naszego zdrowia, nawet bym powiedział bardzo nieoptymalne. Bo ja to bym na takim czymś chyba na pewno nie wyjechał dobrze, tylko bym musiał pewnie robić całkowitą głodówkę tam, bo jakbym te rzeczy zjadł, które tam serwują, to zdrowy bym na pewno po tym nie był. Tylko od razu bym wyglądał bardzo, bardzo źle po tym, jakbym takie rzeczy miał zjeść, które tam są serwowane. Ale te anteny naprawdę są bardzo niekorzystne i też było wiele badań przy tym robionych. Masa, jest nawet cała ta taka książka, którą wam kiedyś pokazywałem przy tym jednym urządzeniu, które mam. To są same badania, to jest cała książka pełna tych badań. Ktoś to wszystko ładnie po prostu zebrał do kupy i wsadził to w jedną książkę. Cała książka jest tego pełna, tych badań, moi drodzy. Cała książka. I to już tak nie są wszystkie badania, bo tych badań jest dużo więcej porobionych. Ale dalej my tak po prostu to olewamy i staramy się tego nie widzieć, albo pomagają nam nawet, żebyśmy tego nie widzieli.
Więc po co to ukrywają, skoro to niby nie szkodzi? Po co? No właśnie. To możecie sobie sami na to pytanie odpowiedzieć. I dlatego właśnie ja wam cały czas polecam po prostu te absorbery, które my tutaj stosujemy, ponieważ one są do tego stworzone, żeby po prostu nas chronić przed tym promieniowaniem. I nie tylko przed nim. Mamy wersję dużą i mamy wersję małą, którą po prostu można na szyi nosić, którą my cały czas ze sobą nosimy. Szczególnie jak gdzieś wyjeżdżamy, to ona zawsze jest przy nas, ponieważ jest mała, poręczna, sobie wisi. Ten duży też ze sobą zabieramy, jest w samochodzie, przeważnie leży. Po prostu, żeby nas dodatkowo chronić przed tym całym promieniowaniem. Ponieważ to jest po to skonstruowane, żeby po prostu to złe promieniowanie on transformuje na pozytywne dla naszego ciała. Na takiej zasadzie to jest po prostu jego działanie. Ponieważ często mi o to piszecie, no ale jak to działa? Nie, to nie jest tak, że to całkowicie blokuje ci promieniowanie, bo nie blokuje, tylko on je pochłania i transformuje na pozytywne dla nas. Czyli takie, które po prostu wspomaga nasz organizm, żebyśmy się lepiej czuli i bardzo fajnie można sobie sprawdzić jego energię na skali Bowisa. Ktoś, kto potrafi się tym posługiwać, to sobie bardzo fajnie może sprawdzić, jaką to ma po prostu energię i sobie też może sprawdzić, jaką miał energię przed założeniem i jaką miał energię po założeniu też na skali Bowisa. Bardzo fajnie to działa. Tam możecie to sobie idealnie tym po prostu sprawdzić. I dlatego my to cały czas nosimy i cały czas wam to po prostu polecamy, ponieważ wiemy, jak szkodliwe to promieniowanie jest. I mało tego, to nie jest tylko i wyłącznie na to promieniowanie, ale również żyły wodne. A żyły wodne to nasi przodkowie wiedzieli od dawna, o tym też już wam w kilku filmach mówiłem, że to jest bardzo, bardzo negatywne dla naszego zdrowia mieszkać, spać czy pracować na żyle wodnej. I tu jest bardzo wielki problem, ponieważ no dziś wiele ludzi po prostu mieszka na żyłach wodnych, no bo jest nas po prostu sporo. Kiedyś tak nie było, kiedyś było miejsca więcej i po prostu każdy sobie mógł znaleźć tam, a tu se postawię, no ale dzisiaj kupisz kawałek ziemi, no i co, no nie przesuniesz za bardzo tego domu. No ogólnie nie powinieneś nawet kupić tego kawałka ziemi, jak tam jest żyła wodna, powinieneś innego szukać. I tak ogólnie to nikt nie powinien tam nic stawiać na tym, ponieważ no to nie jest dobre. Można to wykorzystać na przykład dla innych zwierząt, które to lubią, na przykład pszczoły można tam postawić, no chociaż one będą tak bardziej nerwowe na tym, ale no badania pokazują, że wtedy zbierają więcej miodu, jak stoją na żyle wodnej. Także ewentualnie taka opcja, jak gdzieś jest żyła wodna. Także to chroni też przed żyłami wodnymi, jest fajne, bo jest mobilne, czyli po prostu nie musisz tego ustawiać przed radiestetę, bo tak normalnie odpromiennik musi ci radiesteta ustawić i musi on stać, nie możesz go przenosić, cofać, to możesz ze sobą zabierać w każdej chwili, gdzie chcesz. Duży ma spory zasięg, bo ma 4 metry w każdą stronę, mały ma 1 metr w każdą stronę, gdzie cię po prostu ochrania. Ochrania przed wampirami energetycznymi, u zwierząt bardzo fajnie pomagało też już, co wiele komentarzy tutaj mi napisaliście na tym, sportowcy z tego korzystają, mają fajne osiągi u innych zwierząt, na przykład, które jakieś wyścigi robią, konie wyścigowe, gołębie, tutaj już mi jakiś pan też wypisywał na ten temat, no i po prostu dzieją się niesamowite rzeczy. Do lodówki można sobie wstawić na przykład, żeby ci żywność dłużej się trzymała, czy możesz sobie jedzenie, czy wodę strukturyzować, wtedy spiralą do góry, można sobie tu szklankę wody postawić na chwileczkę, minuta, dwie, więcej nie trzeba, starczy, można sobie talerz z jedzeniem postawić, również ci się fajnie tutaj zestrukturyzuje jedzenie i będzie po prostu dużo lepiej. Ma to wiele po prostu tutaj zalet i po prostu działa. Tutaj macie też bardzo fajny efekt zdjęcia mrozu, które było w tamtym 2 lata temu to było tak, tutaj mi jeden pan to wysłał, który tam miał te promienniki i po prostu mu się na szybie zrobiła ta spirala. To jest właśnie spirala życia, ta energia, którą po prostu to emituje i ona się fajnie odbiła tutaj właśnie na szybie z mrozem u niego. Nie wiem, jakie czynniki dokładnie trzeba spełnić, żeby to tak zadziałało. Może miał bardzo wielkie promieniowanie w tym domu i przez co to pochłaniało i po prostu oddawało super dużo tego promieniowania dobrego i po prostu aż mu wyryło całą spiralę na szybie. Także na takiej zasadzie to działa. Jest fajna promocja na to. Ktoś potrzebuje. To jest promocja, którą my dla was tutaj wyhandlowaliśmy, ponieważ jesteście naszymi widzami. Przychodzić zmęczeni, zdenerwowani, jak gdzieś wychodzicie na zakupy i tak dalej, ponieważ jeszcze tam ktoś przyszedł i wam energię zabrał, czy te negatywne miejsca, które są
w sklepach na przykład popołudniami bardzo negatywna atmosfera wisi, bo już się tam przewinęło tyle ludzi i później wchodząc do takiego sklepu, no to czujemy się po prostu źle. Więc tutaj to nas zabezpiecza przed tym, żebyśmy mogli się po prostu dobrze czuć, wracając do domu. I tutaj, jeżeli potrzebujesz 2 takie małe, czyli dla każdego po jednym, jak jest was 2, to macie jeden przy sobie i za to, że jesteście naszymi widzami, otrzymujecie wtedy do tego zestawu ten tutaj dodatkowo. Czyli po prostu macie 2 małe i ten jeden duży, który ma wartość 1390 zł. On tutaj jest po prostu dla was dodany do tego zestawu. Jeżeli potrzebujesz na przykład 3 małe, to wtedy dostajesz 2 takie duże już, które mają każdy 1390 zł wartość, to masz tutaj dodane. Czyli masz prawie 2800 dodane za to, że jesteś naszym widzem. A jeżeli potrzebujesz 5 małych, to dostaniesz aż 3 takie duże. I zastosowań jest tego sporo, ponieważ jeden możesz sobie zostawić w salonie, jeden możesz sobie zostawić w samochodzie, jeden możesz sobie w biurze zostawić, możesz sobie na wodę zawiesić główny kran w domu w takim specjalnym woreczku, który tutaj tak jest do tego dołączony. On ci będzie wtedy wodę strukturyzować całą już w domu, która przechodzi ci przez kran. Także no, zastosowań jest naprawdę sporo, jak to można wykorzystać. My z tego już korzystamy parę lat i naprawdę widzimy bardzo fajne efekty, że nam to pomaga. Zresztą wielu z was ciągle wypisuje pod każdym filmem, gdzie praktycznie o tym była mowa, przekazujecie swoje własne doświadczenia, z czego ja się też bardzo cieszę, ponieważ mam respons, że to też na was działa i że my sobie nie wymyślamy, tylko że to również wam pomaga. Także linki do tych zestawów macie w opisie tego filmu, macie tam też numer telefonu, macie tam też e-maila do tej firmy, która to po prostu sprzedaje. Wszystko tam macie w opisie, czyli tutaj z prawej strony kliknąć dziubek, opis wam się rozwinie, wszystko tam znajdziecie. Ja wam życzę miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!